Czołem ekipa, zapraszam Was na test inny niż wszystkie, nowa maszyna QJ Motor SRT 300DX. Jak widzicie, jesteśmy trochę w błotku, trochę maszynę już ubrudziliśmy, zobaczcie, chłopaki już pojechali, a my przetestujemy ten motocykl w prawilnych warunkach, do takich, do jakich on został stworzony. Już udało mi się raz zakopać, także zapraszam Was na ten jakże prawdziwy, życiowy test. No dobrze, moi drodzy, pierwszy kurz w takim razie opadł. Jesteśmy następnego dnia, zrobiliśmy 150 km tym motocyklem. Porozmawialiśmy z kilkoma osobami, które również nim jeździły. No i coś więcej na jego temat teraz powiedzieć Wam możemy. Dobra, jest z nami Kasia, która jeździ jak baba, czyli jak? Zajebiście. Czyli zajebiście. Dobra, przysiądźmy się w takim razie do tego malaka, co teoretycznie w katalogu ma 890 mm. Siadam sobie swobodnie. Całymi stópkami dostaję. Mam nawet, wiecie co, zgięte lekko nóżki. Fakt, podeszwa w buciku jest pewnie za 2-3 cm, ale motocykl fajnie sobie delikatnie przysiadł. Siedzenie jest tutaj wyprofilowane tak, że moje nogi swobodnie dostają do ziemi i naprawdę ja nie jestem wysoka, niska bardzo też nie, bo wiem, że są niższe dziewczyny, natomiast ja mam 1,68 m, 83 w kłębie, to znaczy w myszce. Ale to jest na tyle wystarczający motocykl, że naprawdę i leciutki, słuchajcie, to po prostu samo się... 157, jeżeli dobrze pamiętam. A napiszemy Wam tutaj. Czyli panowie, tak jak słyszeliście, kobiety mierzą wysokość do myszki. Nie tam żaden wzrost, do myszki, czyli do 83 cm. Bardzo proszę. I mam zgiętą nóżkę, ja wiem, że nie widać. No więc jak dobrze słyszeliście, motocykl doskonale będzie sprawdzał się dla osób, które mają nieco mniejsze doświadczenie w terenie niż nieco większe. Szczerze mówiąc, jak na niego wsiadałem pierwszy raz, to nie dawałem mu jakichś wielkich szans na to, że będzie się tym motocyklem fajnie jechać, bo jednak te 28 koni, przynajmniej dla mnie, osoby bardziej doświadczonej, wydaje się niewiele. Ale wszystko to okazuje się być zupełnie wystarczające, jeżeli wjedziecie w teren. Jestem w stanie się tym motocyklem utrzymywać za grupą, która jedzie mocniejszymi sprzętami, dwukrotnie i trzykrotnie mocniejszymi sprzętami. Jego niska waga, 157 kg, powoduje, że bardzo łatwo się manewruje. Jeżeli nie potraficie robić jakiegoś tam slajda na zakręcie, to tym motocyklem naprawdę będzie to łatwe i ta moc 28 koni jest wystarczająca właśnie do tego, żeby może nie jeździć szybko w terenie, ale tak taś-tasiać sobie, jak to powiedziała koleżanka Kasia z Enduroterapii, którą widzieliście zresztą przed chwilą na tym filmie. Pogadajmy sobie też o parametrach, bo tutaj jest sporo nieścisłości. Jak udostępniliśmy rolkę z Kasią, która tym motocyklem jeździła i widzieliście na niej, że ona, jak motocykl stał w pionie, to bez problemu dotykała nogami do ziemi. W katalogu jest napisane, że ta kanapa jest na wysokości 890 mm. Jest to oczywiście spory błąd, bo jeżeli to by miało 890 mm, nawet ja bym nie dotykał całymi stopami czy też palcami do ziemi. Ta kanapa jest na wysokości 830 mm i jeżeli jeździcie w butach crossowych, czyli macie dodatkowe 2-3 cm, to wtedy nawet jak masz 1,70 m, to bez problemu postawisz nogi na ziemi. Jeśli chodzi o zawieszenie, to oczywiście bardzo ciężko powiedzieć mi, jaki jest prawdziwy skok, dlatego że tego w katalogu jeszcze nie ma i Chińczycy nam jeszcze tego nie podesłali. Natomiast jeżeli sam miałbym Wam powiedzieć, jaka jest wysokość skoku, czy to z przodu, czy to z tyłu, to myślę, że w okolicach 180-200 mm. Biorąc pod uwagę, że mamy 225 mm prześwitu, koła z przodu 21, z tyłu 18, czyli prawilnie do terenu. No i zobaczcie oczywiście na tą piękną kosteczkę, którą macie stokowo, czyli tak jak kupujecie motocykl, to te opony na tym motocyklu są, więc jest to taki zarąbisty secik do tego, żeby właśnie sobie tak potaś-tasiać po terenie. Wracając jeszcze do zawieszenia, jak wyciągnęliśmy motocykl z pudełka, nic z nim nie robiliśmy, ono ma nastawy no takie hardowe, czyli twarde, raczej szosowe, nic tutaj nie kręciliśmy i niestety wymaga to pokręcenia, dlatego że jak jedziecie bardzo szybko w terenie, to rozprężenie
jest na tyle ostro ustawione, że po prostu to siedzenie oddaje Wam w tyłek, jeżeli szybko jedziecie, ale zawieszenie z tyłu, jak i z przodu jest regulowane, więc bez żadnego problemu jesteście w stanie ustawić sobie to pod siebie, nawet na tym stokowym zawieszeniu, tak żeby nie musieć kupować i nic dokładać. Warto powiedzieć jeszcze kilka słów o wyglądzie. Motocykl według mnie wygląda pięknie, bardzo proporcjonalnie. Za jego wygląd jest odpowiedzialny ten sam architekt, który zaprojektował MV Aguste Lucky Explorer. I to nie jest tak, że coś zostało ukradzione, zapożyczone, tylko po prostu dokładnie to samo biuro projektowe, które projektowało dla MV Agusty, zaprojektowało ten motocykl, dlatego ten przód bardzo zbliżony właśnie do Lucky Explorera. Osoby, które testowały ten motocykl na tym wyjeździe, powiedziały, że wygląda też bardzo podobnie do Afryczki. Jak już to usłyszałem 100 razy, to też mi się wydaje, że wygląda podobnie, choć sam tego podobieństwa bym nie zauważył. Jeśli chodzi o elektronikę, to nie mam tutaj zbyt wiele do powiedzenia, dlatego że mamy bardzo prosty wyświetlacz. Jeśli chodzi o tryby jazdy, nie mamy żadnych trybów jazdy, nie mamy kontroli trakcji, ale to chyba dobrze, bo nie trzeba za każdym razem ich wyłączać, jeżeli chcecie wjechać w teren. Nie możemy też w prosty sposób odłączyć ABS-u, co jest trochę denerwujące, szczególnie jeśli jedziecie w terenie. No ale pytanie, czy te 28 koni i tam 30 kilka niutków potrzebuje jeszcze jakiejś manipulacji elektronicznej? No mi się wydaje, że nie, więc to wszystko wydaje się być wystarczające. Nie mamy tutaj też quick shiftera ani innych bajerków, no ale umówmy się, za 18 990 zł, biorąc pod uwagę, do czego ten motocykl ma służyć, no to chyba nie ma najmniejszego sensu tych systemów w tym motocyklu udostępniać. Jeśli chodzi o wyświetlacz, bardzo prosty, możemy albo biały, albo czarny, albo automatycznie, żeby nam się zmieniało, jeśli zmienia się aura, czy jest poranek, czy jest noc. Bardzo wszystko czytelne, mamy zapięty bieg, mamy całą liczbę przejechanych kilometrów, w tym momencie jest to 150, to oczywiście prędkość. To paliwo, które nam pozostało, no i oczywiście temperaturę silnika. Warto powiedzieć jeszcze kilka słów o kanapie. Nie jest to taki prosty, wąski taborecik. Jest to kanapa bardziej taka w stylu, bym powiedział, adventure'owym nawet niż enduro. Mamy co prawda w jednym kawałku, ale jest dosyć szeroko i bardzo wygodnie, jeżeli jedziecie w terenie, w kopnym piachu i to jest długi odcinek, to żeby za specjalnie się nie męczyć, możecie nawet usiąść sobie tyłkiem tutaj na tej dalszej kanapie. Jak widzicie, ona jest w jednym kawałku i wtedy bez problemu pokonacie dłuższy dystans. Nie mogę odmówić sobie przyjemności zerwania tej folijki i nie tylko tej, bo z tyłu na odblasku tą folijkę również mamy. To jest pierwsza sztuka, która, słuchajcie, nawet nie jest jeszcze zarejestrowana, więc nie bez powodu nie ma ramki z tablicą. Z tego co widzę, to nawet urwaliśmy samą ramkę. To nie są najbardziej radykalne opony, jakie jesteście w stanie dostać na rynku, ale jeśli chodzi o to, co jest zamontowane na pierwszy montaż, to uwierzcie mi, że one naprawdę są wystarczające do tego, żeby robić fajne rzeczy w terenie. Więc nie musicie ich zmieniać. To, żeby skupić się jeszcze przez chwileczkę na elektronice, wejdziemy do środeczka, żeby pokazać Wam, jak to wygląda. Tak jak mówiłem, nie możemy włączyć, przełączyć żadnego trybu, no bo nie mamy tutaj żadnych trybów jazdy. O, już się zdążyło wyłączyć, czyli interfejs, czyli czy białe, czy czarne, zegarek, jasność, czy kilometry, czy mile, jaki język, oczywiście polskiego nie ma, informacje, ale to są kwestie jakieś dotyczące połączenia Bluetooth, Mobile Bluetooth, czyli połączenie z telefonem, TPMS, czyli czujniki w oponach. W każdym teście motocykla offroadowego, jeśli nie ściągnę lusterek, to zawsze się przewrócę i je połamię, więc tym razem postanowiliśmy je ściągnąć przed jazdą w terenie i oczywiście w momencie, kiedy człowiek jest ubezpieczony i lusterek nie ma, to się nie wywalił i nic nie połamaliśmy. To, co warto powiedzieć jeszcze o tym, co tutaj mamy, no to są handbary plastikowe, które generalnie według mnie w terenie robią więcej kłopotu niż pożytku. A jeśli chodzi o jazdę po trasie, no to wiadomo, że mają odganiać wiatr, natomiast w terenie bardzo przeszkadzają. I trochę nam się rozkręciły od wibrowania. Ale motocykl nie leżał ani razu. Jeden cylinder, 290 cm3 pojemności, macie z tego 28 koni, czyli dokładnie tyle samo, ile mają motocykle w tej klasie, takie jak CRF-ka 300 i takie jak Watch, który stoi za tym i chętnie dam się przejechać komuś, żeby mógł te sprzęty sobie porównać. I do czego to starcza? Słuchajcie, na pewno nie do dzikowania i zapierdzielania na jednym kole, ale do tego, żeby sobie przetruchtać tutaj, przejechać bez stresu. Na pewno tak. Ja nie jestem
jestem jakimś wielkim riderem offroadowym, ale bez problemu utrzymuję się tutaj za nimi. Tempo oczywiście nie jest jakieś wielkie, ale słuchajcie, jeżeli potrzebujecie motocykla takiego szwenduro do tego, żeby przejechać sobie taki kopny piaseczek, to na tych stokowych oponach bez żadnego problemu jesteście w stanie to zrobić. No dobra, na co dzień jeździsz większym motocyklem? Troszkę większym. Troszkę większym. Jak Ci się jeździło na tym? Uważam, że jak na pierwszy motocykl byłby super, ale dla mnie jest troszkę za mały. Całkiem się fajnie na tym siedzi, taki wydaje się poręczny, jest dobra pozycja, trochę wydaje mi się krótsza niż na CRF-ce. Czyli komu byś go polecił? Myślę, że komuś właśnie twojej postury, bo przyznam, że troszkę się namęczyłem na dziurach. Ciężko po takiej krótkiej jeździe znaleźć jakieś minusy. Wydaje mi się, że jednak ten silnik jest nieco mniej elastyczny niż w CRF-ce. Zupełnie na niskich obrotach, ale to tylko takie pierwsze wrażenie. Warto odnotować fakt, że mamy osłonę pod silnikiem. Ona niestety jest plastikowa. Niestety w takim sensie, że plastikowa to znaczy nietrwała. Nie jeździliśmy po jakichś wielkich chorwackich głazach i kamieniach, więc nic nam tutaj nie pękło, ale prędkości rzędu 100-110 km osiągaliśmy. Sporo kamieni trafiło w tą osłonę i jak widzicie, ona nie pękła. Nie chciałbym powiedzieć, że jest wystarczająca i nie ma potrzeby jej zmieniać, ale warto odnotować fakt, że jest. Jeżeli jesteśmy tutaj z przodu, to warto powiedzieć kilka słów o skrzyni biegów. Ona oczywiście wymaga regulacji i najlepiej trochę byłoby ją przerobić, w sensie tą dźwigienkę, żeby była bardziej do przodu, no bo w crossowych butach dosyć ciężko jest włożyć buta w taki sposób, żeby na stojąco zmieniać biegi. No i już przy 4., 5., 6. biegu, no bo takie prędkości też osiągaliśmy, jeżdżąc wierzchem takich małych górek, kopczyków, nie wiem jak je nazwać, pewnie jeżeli jesteście z tych okolic, to lepiej będziecie potrafili to zrobić. To w momencie wbijania już 5. i 6. biegu, no to trzeba naprawdę się postarać w butach crossowych, żeby ten bieg wbić. Nie jest to oczywiście żadna wada motocykla, ale warto byłoby przemyśleć jakieś przerobienie tej dźwigienki, bo najlepiej jak ona byłaby trochę dalej. No wyżej to można, no bo przecież do tego służy ta regulacja. Postanowiliśmy jeszcze przygotować dla Was dowody na to, że jeździliśmy w terenie, także zobaczcie jak ładnie się ubłociła przednia szybka. Skoro już przy niej jesteśmy, to jak na nią patrzyłem, to wydaje mi się, że raczej będzie przeszkadzała w terenie, będzie ulegała połamaniu się przy pierwszej glebie, no ale nie przewróciliśmy się, więc niczego tutaj nie połamaliśmy. Dość dużo skorupek ma ten motocykl i przynajmniej ta sztuka, ten wzorzec, sztuka testowa nie ma gmoli, więc ciężko powiedzieć, co się wydarzy, jak motocykl się przewróci. Oczywiście zawsze dostaje kierownica, no i pytanie, czy te gmole będą dostępne. Pewnie w momencie składania tego filmu już to będę wiedział, więc tutaj macie informację, czy faktycznie będzie z gmolami. No dobrze, moi drodzy, no to teraz kilka słów podsumowania, co to za motocykl i dla kogo jest. Padło tutaj już sporo uwag na temat wzrostu osób, które miałyby tym jeździć, ich doświadczenie, czyli raczej dla osób niskich i mniej doświadczonych, żeby sobie można było po terenie kulać spokojnie. Jaką ma konkurencję ten motocykl? Na pewno jest to Watch 300 Rally, na pewno jest to CRF-ka. Natomiast wszystkie te trzy motocykle, mimo tego, że silniki bardzo podobne, generują podobną moc, to w zasadzie wszystkie się różnią, jeśli chodzi o wygląd, bo te właściwości terenowe, umówmy się, są po prostu bardzo podobne. I tak ten motocykl według mnie jest najbardziej uniwersalny z nich wszystkich, dlatego, że oprócz tego, że możemy sobie nim pośmigać po terenie, to możemy też, słuchajcie, pojechać nim do kościoła, zabrać dziewczynę na randkę, bo ten motocykl jest po prostu ładny. Dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Serdecznie zapraszam do zapisania się na jazdy testowe, jeśli interesuje Was ten sprzęcik. I jeśli czekacie na SRT 125DX, to myślę, że warto w tym momencie powiedzieć, że ten motocykl będzie u nas w okolicach połowy maja. Mówię o nim dlatego, że jest to dokładnie ta sama skorupka, dokładnie ten sam wygląd, tylko rozmiar 125. Serdecznie zapraszam Was na jazdy testowe. Dziękuję, to byłem ja, Maciej. Zapraszam również do obejrzenia innych filmów na tym kanale i zostawienia subskrypcji. W pierwszym komentarzu macie możliwość zapisania się na jazdę testową. Znajdziecie ją również w opisie filmu. Dziękuję i pozdrawiam. Ale się slon, patrz jak leci, skurczybyk!